Dzień dobry, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca tego tygodnia. To jest ostatni dzień przed sobotą i niedzielą, czyli tak naprawdę przed niedzielą, bo na nią czekamy, więc po prostu po raz ostatni w tym tygodniu z całych płuc, z całych sił, z całej mocy wykrzyknijmy pogodnie i humorzaście, tylko z humorem, tak jak wczoraj było mówione, to co następuje. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w piątkowym odcinku, czyli w ostatnim odcinku w tym tygodniu, w odcinku jak zawsze pandziowym. Proszę wybaczyć, że nie ma nigdzie pandzi, ale gdzieś mi się zawieruszyła, a zacząłem już nagrywać i nie chce mi się przerywać, bo będę musiał się odplątywać, dlatego już nie będzie pandzi w tym odcinku. Mam nadzieję, że jakoś dacie radę. Tym bardziej, że będą oczywiście zaraz pandzie takie prawdziwe. Słuchajcie, to co mówię zawsze, nie? No to są po prostu chyba najbardziej urocze zwierzęta w ogóle świata. No zobaczcie te maluchy, jak one potrafią i jak one się bawią i jak one się przewalają i w ogóle, no przecież to jest sama rozkosz, no. No niech mi ktoś napisze i niech tylko spróbuje gdzieś tam w komentarzach, że te pandy wcale nie są urocze i że to jest w ogóle do niczego. Zresztą niech se pisze. Pandy są po prostu są prze. Moi kochani, skoro był filmik, skoro były pandzie, to oczywiście zdanie pandziowe, czyli zdanie z Pisma Świętego, gdzie się pojawia słowo panda, albo pandarzy, albo pan odda i tak dalej. Dzisiaj będzie ta ostatnia wersja. Posłuchajcie proszę, jaki cytat będzie nam dzisiaj przez ten ostatni dzień tygodnia z 6 rano towarzyszył. Dawaj Najwyższemu, tak jak On Ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca i 7-kroć razy więcej odda Tobie. Kochani, ten cytat z Księgi Syracha to jest, myślę, jedna z najlepszych odpowiedzi na takie coś, co bardzo często spotykam w wierze. Czasem też spotykam to u siebie, znacznie myślę częściej, albo bardzo często spotykam to po prostu u ludzi, z którymi rozmawiam. Szczególnie u takich ludzi, którzy jeszcze nie zaznali jakiejś takiej dużej, ogromnej, jakby wielkiej bliskości z Bogiem. Czyli to jest coś takiego, co myślę towarzyszy bardzo wielu ludziom, którzy jeszcze nie weszli albo nie przeszli takiego etapu, że powiem, zachłyśnięcia się pewną bliskością Pana Boga. Mianowicie, bardzo wielu ludziom, którzy już zaczęli Pana Boga szukać, którzy w ogóle w Niego wierzą, którzy chcą Go uczynić kimś ważnym, przeszkadza taka pokusa, mianowicie, że jeżeli będę Panu Bogu wierny, jeżeli będę jakby Panu Bogu posłuszny we wszystkim, jeśli będę robił to, co On mówi, jeśli będę rezygnował z tego, co On mówi, że trzeba zrezygnować, jeśli będę próbował robić to, co On mówi, że trzeba robić, to stracę. To jest takie bardzo znamienne zdanie, które zawsze słyszę, jak prowadzę jakieś rekolekcje u szczególnie gimnazjalistów albo gdzieś tam w szkole średniej, kiedy mówią mi ci młodzi ludzie, że proszę ojca, ale no gdyby tak słuchać tych wszystkich przykazań i gdyby robić to wszystko, co mówi Kościół, to zasadniczo wszystko, co fajne, jest zakazane. Wszystko, co fajne, jest w ogóle niedozwolone i życie byłoby bardzo nudne, bardzo takie w ogóle takie nieatrakcyjne. I kochani, to jest coś, co się zdarza każdemu, kto, że tak powiem, nie zakosztował jeszcze, jak słodki jest Pan. Bo rzeczywiście, kiedy się patrzy z pewnego dystansu i kiedy Pan Bóg mówi takie i takie rzeczywistości nie są do wzięcia, kiedy mówi, tu trzeba z tego zrezygnować, a o to trzeba się postarać, to może człowiekowi się wydawać, matko, przecież jest jakaś taka udręka. Tylko problem w tym, że Pan Bóg, który stworzył ten świat, doskonale wie, co nam daje szczęście, a co szczęście odbiera, no wymyślił to wszystko najlepiej, mówiąc, co jest dobre, a co złe. I kiedy mówi, czegoś nie bierz, to nie dlatego, że nie będziesz mieć czegoś fajnego, tylko on doskonale wie, że to sprowadzi na ciebie po prostu totalne nieszczęście. Kiedy mówi, coś rób, mimo że to nam się wydaje strasznie trudne i związane z jakąś ofiarą i z czymś ogromnie takim ciężkim, to nam się wydaje, to będzie po prostu męka w ogóle straszliwa, a Pan Bóg doskonale wie, właśnie tu będzie twoje szczęście. I kochani, dopiero kiedy ktoś totalnie, że tak powiem, zachłyśnie się Bogiem i mu po prostu całkowicie zaufa, kiedy Go pozna, kiedy zobaczy, jak On jest dobry, jak On jest wypełniony po prostu wszelkimi rozkoszami, miłościami, przyjemnościami, w ogóle wszystkim, co tam sobie tego można wyobrazić, to ktoś taki nagle dopiero wie, o matko, przecież to właśnie tu będzie moje szczęście. Tak jak mówi ten fragment z Syracha, jak tylko dasz Panu, mimo że wydaje ci się, że stracisz, jak tylko Panu coś poświęcisz, mimo że wydaje ci się, że matko, jak ja bez tego będę żył,
to Pan Bóg po prostu 7-krotnie, a wiecie, że to w Biblii znaczy po prostu nieskończenie, razy więcej ci po prostu wysypie, wynagrodzi i w ogóle cię obsypie wszystkim, co się tylko da. I jakby tego się nie da zrozumieć, jeśli się z Panem Bogiem właśnie nie wejdzie w taką bliskość. Kochani, zaufajcie Mu. On naprawdę oddaje 7-krotnie i to nie znaczy 7 razy więcej, tylko to znaczy nieskończenie razy więcej. Naprawdę. I to jest oczywiście trudne momentami, żeby Mu coś oddawać, żeby rezygnować, żeby ponosić jakiś trud, żeby brać na przykład swój krzyż i tak dalej. On mówi, zobaczysz, wypłynie tam szczęście, wypłynie. Ale my ciągle, mam takie wrażenie, jesteśmy tak na pół kroku i dopóki będziemy na pół kroku, to się nic nie zmieni. W takim sensie wtedy nie możemy doświadczyć tego obdarowania. Ale kiedy te pół kroku wykonamy, kiedy się rzucimy w to całkowite zaufanie, wszystko, co On mówi, będzie tak, jak On mówi. Wszystko, co On chce, Mu oddam. Wszystko, co chce, żeby mi zabrać, to zabierze. Wszystko, co chce mi dać, to mi da. Wszystko, do czego mnie weźmie, to ja tak zrobię. Po prostu nagle, jak Cię, człowieku, chluśnie wodospad łaski i wodospad szczęścia i po prostu przyjemności i w ogóle wszystkiego, to się nie pozbierasz, no. Więc pamiętajcie, że Pan oddaje 7-kroć, czyli nieskończenie razy więcej. No dobra, tyle niech wystarczy w tym tygodniu. Jak zawsze te 5 dni było dla mnie ogromną przyjemnością w spotykaniu się z Wami. Widzimy się w poniedziałek, miejcie najlepszy weekend, szczególnie cudowną, Bożą, wypełnioną Jego rozkoszą niedzielę, a my do zobaczenia. Z Bogiem, błogosławie, pa! Pa!